Dzień dobry. Dzień dobry. Jak się czujesz, Dareczku? Już tutaj nie myk oczu, bo spóźniłaś się 42 minuty. Ja to pół godziny siedziałem, leżałem tu, dostałem odleżeń, zaczęło mi się spać chcieć. Jak ja mam sesję przeprowadzić w takich warunkach, się No, pytam. będzie ciężko, to prawda, trudno. No, bardzo cię przepraszam. Godzinki mi się pomyliły. No właśnie. No, to przez ten upał, wiesz? Jaki upał, jak deszcz zaraz będzie. To zależy gdzie. U mnie upał. No mnie będzie ciulać zaraz. Ciulać, tak się mówi? Tak. Okej. Muszę to wyłączyć, bo nie widzę twoich oczu. No i dobrze. No niedobrze, no. Dobrze, bo ja nie zrobiłem sobie makijażu i cieni nie rozświetliłem. Jak się znasz na tym, ale za to masz na pewno róż. Nie mam. Nie? Mordę mi opaliło po prostu. Opaliło ci. No. Nie, tam na pewno troszeczkę tam sobie tego różu Nie, podsypałam. naj. Naj? Dzisiaj nie? Mm-mm. No zawsze masz. Ale Dziś, mi się spłynął, bo długo czekałem. ale usteczka zwykle masz pomalowane. Nie, no Nie? tak. To naturalne? Tak się urodziłem z takimi. To masz naturalne. No to ładne. Panie Dareczku, ładne. Nie, I nie wiesz, znam się. niektórzy napisali, żebyś nie zaglądał w lustra. To nie ma sensu. Zostałem zmuszony. Dlaczego? Nie no, tamten incydent to był tylko przypadkowy. A jednak spojrzałem. A tak to byś żył w niewiedzy. No. A tak jestem straumatyzowany. Bo, Nie powinienem sesji robić. słuchaj, traumą zajmiemy się później. Dobrze? Najpierw. Najsampierw? Z traumą nie wolno robić sesji. No nie wolno, to prawda. To, żeby tą traumę odgonić, to powiem ci, że bardzo dużo naszych telesłuchaczy wiedziało, że chodzi o cytat z Misia. No, No, powiem ci, że niektórzy to jak z rękawa sypali cytatami, nie tylko z Misia, ale jeszcze z innych filmów. ale z innych jak? Jak miał być tylko z misia. Miś się przebijał. Ale też były cytaty z Misia, ale inne na przykład. A, no to inne z misia to tak. No, fajne było. Czyli ludzie są okurant. Mhm. Dlaczego Tak. obrażasz ludzi jakimiś takimi słowami? A zamiast pozdrowić Halinka, czy przeszłaś już terapię i możesz to Nie, zrobić? będę robiła razem z tobą, jak ty będziesz robił traumy. Ktoś napisał, no i tutaj chciałam się do tego za przeproszeniem ustosunkować. O, fuj. Ktoś napisał: „Pokochaj nas, Halinka”, więc ja mówię, że kocham. No, mieliśmy też taką sesję, Halinko, że on mówił, że kocha, a nie kochał, tylko tak mówił. Coś ty, No, czyli oszukiwał, nie, nie? A kochał inaczej. czy to nie było wtedy, kiedy zauważyłeś, że mężczyzna to świnia? Nie, Nie? Mhm. Czyli to nie to. Okej, i chciałam jeszcze powiedzieć, że bardzo serdecznie macham i przesyłam buziaki panu Andrzejowi, który okazało się, że oczywiście sobie żartował i przesyła nam buziaki. Buzi, buzi, buzi napisał. na kiski. No słuchaj, wybrał formę nam bliską sercu, czyli spolszczoną. Blisko serca, skisek. Słuchaj, skisek, nie skisek. Pan Andrzej wybrał buzi, buzi. No to Halinka,
Ty, panu Andrzeju, wyślij teraz kiski. Dobrze, ja się dogadam z panem Andrzejem. Nie ma problemu. Oj, rozlazły jestem po tym czekaniu, taki naprawdę. Czyli nie można doprowadzić do tego, żebyś ty czekał, tak? No nie. Słuchaj, zrobiliśmy już co najmniej 200 badawczych. Zawsze ja czekałam. 200? No co najmniej. Jak zawsze ty czekałaś, jak ja czekam, a ty dzwonisz do mnie, ja odbieram od razu. No właśnie o to chodzi. Zawsze ja czekałam na ciebie, chociaż raz możesz ty poczekać. No wiesz, to jest kuźwa, najlepiej odwrócić kota tyłem i ja. No, Jeszcze manipulacje stosować, poprawiać. bo tak nie było, Halinka, chciałem zauważyć. Nie było? Ale co nie było, Dareczku? Że ty czekałaś na mnie, no jak? No oczywiście zawsze całe życie na ciebie A no czekam. to w tym sensie to tak. No, jest w porządku. Jest dobrze. Konkurs jakiegoś zrobiła, żeby zaangażować widzów. Bo tak to Zrobiłam poprzednio no konkurs to na poprzednio, misia. ale teraz zrób na, no nie wiem, na misia było, to teraz nie wiem, no. Na Na pieska czy niedźwiadka. tam Na niedźwiadka. Nie, może na pieska nie. Dareczku, co tam ci w głowie szumi? Powiedz. A to Opowiedz. takie standardowe szumy 5G No tak, i Wi-Fi-owe takie. ale piski czy Normalne szumy? takie. Szumy. Mhm. Ja już pomału zaczynam rozkodowywać ten sygnał i pojawiają mi się obrazy. I Halinka, to nie są dobre obrazy. Nie mów takich rzeczy, proszę cię. No ale co? No, ja nie będę mogła przeprowadzić sesji. A Jak ja mnie też tak nie będę mógł, bo rozśmieszysz, no. jestem strasznie taki, no mówię ci, jeszcze ma burza być i dzisiaj mi się włączyło Co ci się włączyło? meteopatia. A, no trzeba łączyć razem z traumą. No, No. już. Uj, lecimy już, czy nie, Dareczku? 10 minut minęło? Nie, 7:47. To też jest dobre. Dobra. Możemy, no i znowu widzisz. Kalinka, ale ty tak lawirujesz, żeby wszystko zrobić, żeby tych pozdrowień No bo jednak ty, nie Dareczku, przekazać. to po prostu ty robisz tak fenomenalne pozdrowienia, że No już tam pierdo. Proszę, słuchamy, Halinka. Dareczku, proszę To cię, jest cała jedna pozdrów. wielka manipulacja, Halinka. Zawsze ten Pozdrów. koteła dupełą odwracasz. Nie, Ja skąd? bardzo z przyjemnością i No. z głębi serca pozdrawiam No. was wszystkich serdecznie. Aż się posmarkałam. Tak Halinka. krótko? Dareczku, No, tak krótko? nie, ja mówię ogólnie, że ja pozdrawiam, a ogólnie. to nie były pozdrowienia właściwe jeszcze. A, no dobrze, czy one będą jednak. Tak, to czekam tylko aż popłynie od ciebie moc pozdrowień. Dareczku, mów. To, co przygotowałeś, mów. Ja nie Nie przygotowuję, proszę. krępuj się. Dygnij najpierw, ładnie Ja dygnij. się nie będziesz mi mówiła, co ja mam robić. No i co z tego? No. No widzisz, no dobrze. To są dobre odzywki. Tak, ładnie. Proszę, słuchamy, prosimy. Dareczku, dygnij i powiedz już, bo już jest za późno. Nie daj się prosić. Ja się dołączę i podłączę do No, twoich, tak. Dobra, to ja już naprawdę muszę za Musisz. ciebie to zrobić, a Zrób. za ciebie za karę, a w moim imieniu szczerze. Dobrze. Chciałem pozdrowić was serdecznie, podziękować z serduszka za to, że jesteście, że słuchacie, że komentujecie, że znosicie te nasze głupkowate rozmowy i chciałem wam życzyć
spełnienia marzeń i czystości waszych przestrzeni i serduszek. Niech wasze światełko rośnie i płynie do nieba, przynosząc wam błogosławieństwa i bogactwo i materializację wszystkiego, co najlepsze. Darek, Już opamięj koniec. się. Nie no, mów dalej, mów, tylko nie Wybiłaś mnie teraz. z rytmu. No i żem se zapomniał, co chciałem. I przerwałaś przekaz, bo to było A, o, i pardon. umysł się włączył i koniec. I poszło. Poszła. No, także tego. Wszystkiego Wszystkiego dobrego. dobrego. Dobrze, wspaniale to zawsze robisz, Dareczku. No po prostu nie ma nikogo lepszego od ciebie. Oj tam. Halinko, znowu No, pierdół. Nie ma ludzi niezastąpionych. Zawsze znajdzie się ktoś lepszy, prawda? I trzeba się z tym pogodzić. nie, Dareczku, nie ma tak. Nie ma lepszego od ciebie. No nie ma, ale w ocenie, w sensie takim ogólnym może być, bo zawsze każdy może mieć własną perspektywę i ocenić, że ktoś jakby bardziej rezonuje z tą drugą osobą. I w tym sensie ja nie, żebyś mnie nie zrozumiała, że ja sobie umniejszam, bo ja znam swoją wartość, prawda? I bez względu na wszystko się nie poddam. Nie poddawaj się, proszę cię, nie poddawaj się. Można Trzymaj się tak. potykać, upadać, prawda, ale zawsze trzeba wstać. I I poprawić napierdzielać do koronę, przodu. Dareczku. Zawsze pamiętaj, żebyś poprawił koronę. Nie, korona nie, bo ona mnie Nie. Uwiera? trzecie oko uwiera. A to tak, to już za dużo masz. Za Jak ci ciasno. tak spada. Za ciasno. Halinka, Dobra, 12 słuchaj, minut, wiesz co? Słuchaj, coraz głębiej, coraz dłużej. Naprawdę. Zastanów się nad sobą, dobrze? Ja się cały czas zastanawiam i do żadnych dobrych wniosków pozytywnych nie dochodzę. No właśnie. Widzisz, a tu trzeba pomyśleć trochę. Dobrze, Dareczku. Jadymy. Jadymy. Dla osób, które nie chcą oglądać naszych wstępów, prosimy Przesunąć. na przesunięcie na 12 minutę i 30 sekundę. Ulala, do 12:30 ja sobie zapiszę nawet. Dobrze, Dareczku, to teraz luzik, rozluźnij. Rozluźnij wszystko. Wszystkie twoje mięśnie. Twarz rozluźnij. Weź parę głębokich oddechów. I przestrzeń tylko przestrzeń hipnotyczną, ale ciągniemy ten sam temat, więc nie jest tak źle. Jesteś, Darku? Mhm. Dobrze. Niektórzy mówią, Darku, że my jesteśmy w śnie Boga, że Bóg, czy źródło, jak chcemy to nazwać, śni o nas. My jesteśmy rzeczywistością i częścią tego Jego snu. Jak ty to widzisz, jak oceniasz? Zależy jak na to spojrzeć, znowu z jakiej perspektywy. Ale pierwsze co się pojawia, no to jeśli byśmy przyjęli, że Bóg, czy to stworzenie, chciałoby dokonać takiego swoistego samopoznania siebie. Tak samo jak i my w odniesieniu do tego Stwórcy, do tego źródła czy Boga, jakkolwiek byśmy nie nazywali tej świadomości, robimy to samo, chcemy się poznać. I teraz chodzi o to, że źródło stało się jakby świadome tego, że istnieje i w świadomości swojej zaczęło może nie tworzyć, ale odkrywać właśnie to, czym jest ta świadomość, czym jest to tchnienie, ten duch. Trudno mi jest w ogóle nazywać, ale
wydaje się, że można by było dla uproszczenia powiedzieć, że jest świadomością, która wie, czy ma świadomość swojego istnienia, natomiast w jakiś sposób chce dokonać samopoznania. W tym sensie my jesteśmy cząstką tej świadomości, które jakby są takimi wysłannikami w drodze do poznania samego źródła. Poprzez poznanie samych siebie jesteśmy w stanie w tak bardzo niepasujące mi słowo pomóc źródłu poznać samego siebie. Można też by było powiedzieć, że jesteśmy drobinami tej świadomości, które poprzez poznawanie samych siebie, tych drobin świadomości, łącząc się z innymi drobinami świadomości, tworzą całość, która daje pełny obraz, czy powinno dać pełny obraz świadomości tej nadrzędnej, tej głównej. I w tym sensie bym mógł powiedzieć, że tak to się pojawia, że faktycznie jesteśmy takimi snami tej świadomości, która dostaje jakby odpowiedź i bardziej rozumie siebie. Chociaż to jest, to wydaje się, że można by było bardzo dużo książek napisać i nie wyczerpać tego tematu. Natomiast bardzo skrótowo to tak się to jawi, że faktycznie każdy z nas, można by było nawet zaryzykować stwierdzenie, jest takim mini-bogiem, a jeśli wpłaciemy w to konstrukcję fraktalną tej świadomości, to już nie mini, tylko Bogiem. Bogiem dla samej swojej świadomości, która poprzez własne wybory, poprzez doświadczenia, poprzez dotykanie tego właśnie stworzenia, łącząc się z innymi takimi bogami, tworzy jednego wielkiego Boga, jedną wielką świadomość. No dobrze, no ale świadomość w zasadzie powinna być świadoma siebie. Dlaczego nie jest? Jeśli sobie uświadomisz, że istniejesz, to skąd wiesz, czym jesteś? Czyli też mam się podzielić fraktalnie? W pewnym sensie dzielimy się fraktalnie. Dzielimy Poza się. tym świadomość jest świadoma, czy ta główna świadomość, ten Bóg, źródło, jest świadoma dzięki temu właśnie, że jest w procesie samopoznania. Poznania, w którym jest wpleciona również pewnego rodzaju forma kreacji, czy dążenia do nieskończoności w poznawaniu siebie. Tam jest świadomość, bo jakby poszczególne drobiny tej świadomości w postaci nas, na przykład nas istot, powoduje, że jest cały czas jakby, może nie, że poszerzana ta świadomość. Ona jest już poznana, ona w pewnym sensie jest skończona, ale dla poszczególnych wiadomości zanurzonych w tej głównej, można by było powiedzieć, że dzięki temu jest to bardziej utrwalane. To nawet jeśli, bo świadomość, jest tutaj takie poczucie też, że co z tego, że jesteś świadoma, że istnieje na przykład Ziemia, że istnieje życie, że człowiek jest częścią tego życia. Co z tego, że jesteś tego świadoma, czy jesteśmy tego świadomi? Dopóki nie dotkniemy tego życia, nie staniemy się tym życiem i jakby nie poczujemy pierwszego oddechu i tych wszystkich elementów, które towarzyszą, no to ta świadomość niczego nam nie da. Dopiero ona stanie się prawdą, kiedy świadomość połączy się z tym doświadczeniem, z życiem, które wewnątrz tego źródła jest. Właściwie źródło, uświadamiając sobie, że jest, zaczęło tworzyć to życie wewnątrz siebie, poprzez które było w stanie siebie poznać. I ubogacać jakby siebie i tworzyć, kreować w obrębie właśnie tej swojej świadomości. No dobrze. Można też powiedzieć, że rzeczywistość jest przerwą między snami. Czy po opuszczeniu ciała biologicznego
jest tak zwane przebudzenie ze snu? No, to znowu zależy z jakiej perspektywy, bo nie można powiedzieć, że jest tak albo tak. Jest i tak. W zależności z której strony patrzysz, to tak zobaczysz. Można by powiedzieć, że nasze życie to fizyczne jest snem, ale później, Mhm. kiedy ono się kończy, no to jakby zasypiając tutaj, wychodząc z ciała, możemy powiedzieć, że budzimy się, czy zapadamy w kolejny, inny sen, tylko na innym poziomie. Można spróbować upraszczać i określać nasze istnienie jako sen. W pewnym Mhm. sensie można tak do tego podejść, że śniąc możemy odciąć się od naszej świadomości, tej nadświadomości i wtedy możemy w sposób bardziej właściwy, bardziej taki właściwy, może to nie jest dobre określenie, bardziej punktowy doświadczyć tego. No bo jeśli bylibyśmy Bogiem, który by zszedł na ziemię i doświadczył naraz wszystkiego, no to gdzie byłaby ta, w cudzysłowie, zabawa w byciu człowiekiem i doświadczenia różnych sytuacji, gdzie byłaby właśnie ta indywidualność i gdzie byłyby różne sposoby postrzegania tej rzeczywistości, która w tej świadomości jest zawarta. Mhm. Znaczy, w takim razie świadomość potrzebuje aż tylu drobin do tego samopoznania siebie? Dlaczego tylu drobin? Jak to można zmierzyć? Jak ocenić, że to jest aż tyle? Mhm. A może tylko tyle? A może wystarczająco tyle? Może akurat właśnie tyle? Mhm. My jakby nauczeni, czy próbując zrozumieć, czym jest na przykład nieskończoność, pojawia się w nas jakby ból głowy, bo nie jesteśmy w stanie tego zrozumieć. I z tej perspektywy możemy powiedzieć, że aż tyle, że to jest Mhm. jakaś niewyobrażalna liczba, ale z innej perspektywy to wcale nie jest dużo. Wydaje się, że to wszystko jest, że tego jest tyle, ile powinno być. Mhm. Dobrze. To teraz jeszcze wróćmy do tego prozaicznego stanu śnienia i powiedz mi, czy podczas śnienia możemy zostać skrzywdzeni? Właściwie można by było powiedzieć, że wszystko może się zdarzyć. Mhm. Również możemy zostać skrzywdzeni. Mhm. Okej. A powiedz mi, czy jest jakiś powód albo przyczyna, dla której sen został tak podzielony na kilka faz, na lekki, następnie głęboki, faza REM? Czy jest tutaj jakiś konstrukt zbudowany? Chodzi o to, żeby stopniowo wprowadzać umysł, wyciszać czy zmieniać fale mózgowe na takie, żeby stopniowo przechodzić w głębsze Mhm. fazy, w głębsze stany. Mhm. W pewnym sensie jest to też sposób na regulację pewnych procesów zachodzących w naszym organizmie. Tutaj nie tylko powinniśmy patrzeć na tą metafizyczną, jakby energetyczną sferę, ale również taką no, fizyczną, choć znowu z całości, patrząc na to pierwsze pytanie, no to rozgraniczenie tego na fizyczność i na subtelną część może jest niewłaściwe, no ale jednak każdy z nas z tą fizycznością się mierzy. Czujemy zmęczenie, czujemy głód, czujemy emocje, czujemy różne stany, więc z tego jakby poziomu patrząc, jest to tak rozwiązane, żeby pewne właśnie procesy w ciele mogły zaistnieć, po to, żeby to w sposób taki bardzo płynny dążyło gdzieś do równowagi. Mhm.
A powiedz mi, czy trzeba być świadomym w tak zwanej rzeczywistości, żeby móc doświadczać świadomych snów? Nie, nie, może się to stać spontanicznie, może niekiedy jakiś człowiek może nie do końca rozumieć, co się stało, ale będzie w stanie rozgraniczyć to i będzie mógł uczestniczyć w takim świadomym śnie, jakby kontrolując go, czy wpływając na to, co tam się dzieje i mając świadomość tego, że ma na to wpływ. Mhm, Nie musi być świadomy, czyli nie musi wchodzić z intencją, ćwiczyć, czy rozumieć, czytać, czym to jest i tak dalej. To może się wydarzyć każdemu. dokładnie. Dokładnie tak może być. Okej. A coś takiego, co sen w śnie, ale w sumie nieświadomy, tylko jeden sen się wydarza, ta istota się przebudza i nagle jest jakby w dalszym ciągu, albo w drugim śnie i tamten jest zakończony. Jaki jest tutaj mechanizm? Sen w śnie. To wynika z naszej wielopoziomowej konstrukcji, że my jesteśmy tak czy inaczej yy, mm, mm, istniejemy na wielu płaszczyznach. Tutaj teraz rozmawiamy z poziomu na przykład tej materialnej płaszczyzny, z której chcemy zrozumieć ten poziom na przykład wyższy, energetyczny, tam gdzie jakby podróżujemy, gdzie kreujemy jakieś obrazy, czy wpływamy, jeśli chodzi o sen świadomy, na to, co się nam wydarza. Chcemy to zrozumieć z tego niższego jakby, może nie z niższego, chociaż można w pewnym sensie powiedzieć, że z niższego poziomu na to, co tam się jakby pojawia. I to wynika właściwie z, właśnie z wielopoziomowej konstrukcji naszej świadomości, naszego istnienia i też dąży to, ta konstrukcja do tego, żeby to samo poznanie dążyło, jakby rozciągało się, jakby tworzyły się czasem jeszcze nowe poziomy, głębsze, to tak jakbyśmy od tego źródła wtedy odchodzili. W momencie, kiedy poczujemy się wypełnieni już tym doświadczeniem, wydaje się, że możemy wtedy wracać z powrotem przez te poziomy, składając się w pewnym sensie i łącząc się z tą główną świadomością. I to samo jakby możemy odnieść, czy w pewnym sensie są pewne podobieństwa, jeśli chodzi o sen, że tam również możemy na wielu poziomach śnić, przechodzić jakby z poziomu na poziom, co odbieramy właśnie jako taki sen w śnie. Mhm, mhm. A powiedz mi, czy taka większa liczba ludzi może mieć ten sam proroczy sen? Tak, może mieć nie tylko sen, ale też przeczucie, Mhm, czy jakieś takie właśnie prorocze wizje, które nie tylko w śnie się mogą pokazać, ale też po prostu w jakimś odczuciu, że i to się dzieje mhm. w momencie jakiegoś dużego zagrożenia, czy potencjalnego zagrożenia. Natychmiast my jako ludzie zaczynamy odczuwać, że coś się może wydarzyć. Możemy tego, nie jesteśmy do końca świadomi, co to mogłoby być. Tak. W śnie może jest łatwiej, no bo nie ma tej bariery, która kontroluje te uczucie, że właśnie we śnie umysł troszeczkę bardziej jest w stanie otworzyć się, bo też rozumie, że to jest sen, dla umysłu nie do końca jest to realne, choć jeśli się takie prorocze sny zaczną manifestować czy sprawdzać, no to wtedy już w tym danym człowieku wtedy jakby no, taki człowiek daje sobie wtedy jakby bardziej no, bardziej jakby otwiera się na to, że to być może już nie jest jakaś abstrakcja, ale coś realnego. Ale niekiedy może to się skończyć tym, że on może się na to zamknąć. I tak samo we śnie grupa ludzi może mieć taki sam sen, proroczy sen. Mało tego, ludzie mają takie same sny. Tyle tylko, że
Nie zawsze można to zweryfikować, czy poznać tych ludzi, którzy taki sam sen mieli. Choć wydaje się właśnie, że czasem przy jakiejś rozmowie spontanicznie okazuje się, że ktoś faktycznie śnił to samo, co drugi człowiek. No powiedz mi, kto lub co komunikuje się z nami poprzez sen, poprzez sny? Może się z nami skomunikować jakaś inna świadomość i nałożyć jakby na naszą przestrzeń jakąś informację, którą odczytamy we śnie. Ale również możemy, co wynika znowu z konstrukcji naszych istot, odczuć coś, co w energiach tworzy jakiś potencjał, który rozładuje się w jakiś konkretny sposób i w tym sensie wynika to z naszej natury. Z tego, że po prostu jesteśmy w stanie informacje czuć. Jeśli grupa ludzi zacznie coś kombinować, zaangażują się w to emocjonalnie, to wygenerują informacje, energię myśli, pewnego założenia, planu, który zapisze się w przestrzeni, do której my również mamy dostęp i w tym sensie odczujemy tą informację i ona pokaże nam się, czy zdekodujemy ją jako pewne obrazy, które później mogą, nie muszą, ale często mogą się zrealizować, no bo ta energia tych myśli, tego planu niesie ze sobą energię manifestacji, która zwrotnie jakby z tej energii tą sytuację stworzy. Mhm. A czyje głosy słyszymy? Często się zdarza, że słyszymy głosy podczas śnienia albo też jakby wychodzenia ze snu. Czyje to są głosy? No to trudno powiedzieć, czyje to są głosy, nie znając konkretnego przypadku. Mogą być to różnorakie głosy pochodzące z różnych przestrzeni, z różnych istot. Mogą pochodzić z naszej podświadomości, z naszej nadświadomości, od innych istot, od innych nawet ludzi, z którymi jakby mamy jakieś połączenie. Z bardzo różnych przestrzeni, z bardzo różnych miejsc może to pochodzić. Czasami słychać muzykę. A powiedz mi, czym są potwory, które pojawiają się w różnych koszmarnych śnieniach, gonią i straszą? To znowu jest właśnie kwestia z jakiej, kwestia przypadku, bo to może być manifestacja jakichś wewnętrznych naszych lęków, które się później materializują czy manifestują właśnie w takim śnie, jako właśnie symbol tego naszego lęku. Może to być podświadome przenoszenie jakichś lęków czy materializacja obaw, które wynikają z jakichś przeżytych przez nas traum. Niektóre mogą być manifestacją jakichś sytuacji, które faktycznie które obciążają, czy są zapisane w przestrzeni jako potencjalne zagrożenie, a my odczuwając to nie jesteśmy w stanie niekiedy odczuć dokładnie jakby tego celu, nie jesteśmy w stanie zwizualizować tych intencji, które zostały zapisane w tej przestrzeni i one się wtedy mogą jakby objawić nam w postaci jakiegoś potwora jako symbolu jakiegoś zagrożenia. Może też być to świadome jakby bombardowanie naszej przestrzeni jakimiś częstotliwościami czy obciążeniami. Może być użyta jakaś technologia do tego, żeby nanieść na nasze pole energetyczne, na nasze pole informacyjne takich częstotliwości, które też będą się później manifestowały właśnie w tego typu obrazach. Można pewnymi zabiegami, rytuałami to jakby wywołać w nas do tego, żeby też powołać jakąś świadomość, która na podstawie takiej intencji, żeby komuś zaszkodzić, stworzy się i przyjmie jakby taki obraz takiego jakiegoś demona czy jakiegoś potwora, która później będzie w stanie właśnie manifestować się w naszych wizjach sennych.
A powiedz mi, czy od samego początku naszej egzystencji, w sensie tej cywilizacji, którą jesteśmy na Ziemi, śniliśmy? Tak, można Od tak ogólnie powiedzieć, że tak, że to jest jakby naturalna cecha istot świadomych, istot takich no, duszowych, o tak bym powiedział. Mhm, mhm. Okej. Powiedz jeszcze, czy podczas włamania, bo to omawialiśmy w poprzednim spotkaniu, do snu, można zainstalować jakiś implant podczas Tak, tego można. snu? Mhm, Można zasugerować coś, zasiać jakąś wątpliwość, zasiać jakąś ideę. Można dużo rzeczy zrobić. Również zostawić jakiś implant, tak, przez który później będzie można jakby aktywować tą ideę, czy robić inne różne takie rzeczy, które no nie do końca są zgodne z naszą wolą i wolnością. mhm, mhm. A w jaki sposób te byty, które się w ten sposób dostają do naszego snu, uzyskują na to zgodę od nas? No to bardzo prosto można zrobić, jeśli człowiek śniący nie do końca jest świadomy tego, co widzi, to pewnego rodzaju pułapki czy interakcja z tą wizją senną może doprowadzić do zaprojektowania pewnych odczuć czy obrazów, za którymi my pójdziemy i można tworzyć pewnego rodzaju rozgrywkę, której do końca nie będziemy rozumieć i wchodząc jakby w te aspekty tego snu, będziemy mogli właśnie wpaść w jakąś pułapkę, która tam będzie zastawiona. Mhm, mhm. Zdarza się, że właśnie istoty, które przychodzą do nas na sesję, opowiadają o tym, że podtykany jest im jakiś papier, jakiś dokument, Ale czasami to ma słownie. Mhm, odniesienie dosłownie, można by było 1 do 1 odnieść do tego, co w fizyczności się dzieje. mhm, Przecież tutaj cały czas mhm, coś takiego się dzieje, że cały czas jest gra. mhm, Przy każdej rozmowie, konwersacji, nawet 1 do 1 człowiek z człowiekiem, kiedy rozmawia, szczególnie kiedy się poznaje, koloryzuje najczęściej swoje dokonania, pokazuje, kim on to nie jest, proponuje coś, a może byśmy zrobili wspólny biznes, może to, może tamto, a może pojedźmy razem gdzieś. No, może to możliwości jest wymieniać. olbrzymia Mhm, ilość i my w pewnym momencie budzimy się już osadzeni w sytuacji i zastanawiamy się, jak to się mogło stać. A wyszło to mhm, właśnie z pewnego rodzaju takich podszeptów czy sytuacji, w której żeśmy uczestniczyli, nie zauważyliśmy pewnych aspektów. I w śnie mhm, dzieje się tak samo, tyle tylko, że materii tam nie ma i właśnie ten szybkość ruchu energii mhm, i zmiana obrazu, zmiana miejsc, pozbawiona jest ta przestrzeń też praw fizyki. mhm. Wydaje się, że tam nawet będąc nieświadomym tego, co tam może się wydarzyć, jeszcze łatwiej możemy wpaść w sidła takie energetyczne. No właśnie, dobrze. A powiedz mi, czy sny się wymieniają po wycięciu fragmentu mózgu? Czy się wymieniają? Znaczy, czy się zmieniają? Czy się zmieniają? Czy jest zmiana snu, sposobu śnienia? Tak, jest zmiana sposobu śnienia, jakby form śnienia, ale to nie tylko z powodu na przykład wycięcia takiego płata, ale również może to być wynikiem jakichś sytuacji, które przeżywamy w życiu, zmiany naszej psychiki, jakichś obciążeń albo właśnie odciążeń. To też może wpłynąć na formę czy rodzaj snu, czy tej wizji Mhm, sen. mhm. A czy po transplantacji jakiegoś narządu, czy ta transplantacja narządu może wpłynąć na jakość i zmianę w śnieniu? Tak, może, Mhm. Po transfuzji również. również. Chodzi o to, że jakby przyjmując czy będąc poddanym transfuzji, jednak nosimy w sobie inną informację energetyczną, która no,
tak czy inaczej jest w stanie gdzieś wpływać wibracyjnie na pewne sytuacje, nie tylko senne, ale senne tutaj zdecydowanie pojawia się, że mogą. Mhm. Czy leki medyczne mogą zmienić śnienia? Mogą zmieniać sposób, w jaki śnimy? Mogą, tak. Mogą. Nie tylko leki, ale różne inne substancje, alkohol, inne używki nawet. No właściwie wszystko może wpłynąć, bo chodzi też o to, że w momencie, kiedy przyjmujemy jakąś właśnie zewnętrzną informację, to musimy się w pewnym sensie liczyć z tym, że ona zostaje zapisana w naszym polu informacyjnym. Ją później możemy jakby przetworzyć, czasem okroić, czasem zaadaptować jakby i świadomie przyjąć, a niekiedy nieświadomie ona może wpływać nie tylko na nasze sny, ale też na nasze decyzje, czy myśli, uczucia. Mhm. No, okej. Powiedz, Darku, czy musielibyśmy się regenerować właśnie podczas snu i śnienia, gdybyśmy nie byli wysysani z naszej energii? Trudno powiedzieć. Wydaje się, że nie, że można byłoby doprowadzić do takiej sytuacji, że jakby poziom naszej energii powodowałby taką regenerację, taką w czasie rzeczywistym, nazwijmy to, czyli po prostu procesy w naszym ciele, które jakby pobierają energię, od razu jakby regenerowały się, czyli po prostu byłoby takie trochę perpetuum mobile, a na pewno gdybyśmy gdzieś tam tracili jakieś panowanie, czy wchodzilibyśmy w doświadczenia, gdzie tej energii jest potrzebne dużo więcej, no to wtedy na pewno ten czas na regenerację byłby dużo, dużo, dużo krótszy. Na Krótszy. przykład minuta by wystarczyła. Mhm. Ale no to wydaje się, że tak, że no tutaj jest problem jeszcze tego typu, że jesteśmy zanurzeni w tej materii, ale gdybyśmy jakby popatrzyli na tą płaszczyznę, na której doświadczamy, no to ilość różnego rodzaju przeszkadzaczek i takich obciążających nas elementów jest tak duża, że gdyby to jakby ściągnąć, to faktycznie wtedy nawet specjalnie jeść byśmy nie musieli, spać byśmy nie musieli. Nasza koncentracja, nasza świadomość byłaby no, na takim bardzo wysokim poziomie. Mhm. Skoro już wiemy, że można się włamać, można nam zostawić jakieś implanty, to pytanie się nasuwa, jak się chronić. I takie pytania też były pod naszym poprzednim spotkaniem. Jak się chronić podczas snu, by nie były te ingerencje, żeby one się nie pojawiały? No na pewno trzeba być świadomym tego. No oczywiście, że świadomy sen, jak sama nazwa wskazuje, jest świadomy, czyli człowiek, który śni świadomie, jest świadomy tego, że jest we śnie. Mhm. Ale chronić tutaj może niekoniecznie się aż tak bardzo trzeba, tyle tylko, żeby patrzeć, z czym albo z kim wchodzimy w interakcję podczas tego snu i co za tą potencjalną interakcją, co ta interakcja może, czy chce nam zaoferować. Mhm. Czy, czy chce czegoś od nas, czy chce nas gdzieś zaprowadzić? A jeśli tak, to dlaczego? A najlepiej po prostu nie wchodzić w jakieś elementy zewnętrzne, które chcą jakby w pewnym sensie przejmować nad nami kontrolę. Gdyby jeszcze to było widoczne, takie bardzo oczywiste, że kontrola nad nami chce być przejęta, no to w świadomym śnie bardzo szybko się połapiemy, że to jest pewnego rodzaju manipulacja. Ale gorzej jest, gdy ona jest taka ukryta, że ktoś gra naszego przyjaciela, ale w efekcie coś stoi za tym, czego my nie widzimy.
i jeśli mielibyśmy się chronić, to bardziej odrzucać jakieś takie, tak jak też w hipnozie, w przestrzeni energetycznej jest dokładnie tak samo. Jeśli ktoś oferuje nam pomoc, chce rozwiązać nasze problemy, chce nas gdzieś zaprowadzić, no to raczej ochrona powinna polegać na tym, żeby nie wchodzić w takie interakcje, a bardziej skupić się na własnej kreacji. Można to wykorzystać właśnie do tego, żeby uczyć się jakby, czy pogłębiać możliwości kreacji we śnie, które później można wykorzystywać w kreacji już na jawie. Mhm. Powiedz mi i znajdź takiego noworodka, który jest no, maciupeńki, jest noworodkiem i śni. Zobacz, jaki sen mu się śni. Taki noworodek to on bardziej, jak to powiedzieć, bardziej jest zanurzony w tej przestrzeni energetycznej, bardziej to jest dla niego prawdziwe i jakby we śnie w pewnym sensie jeszcze tam wracał. Mhm. Okay. Tak jakby to była taka forma przejścia jeszcze, taka forma bezpieczeństwa jeszcze, taka forma, nie wiem jakiego słowa użyć, takiego jeszcze przebywania w jakiejś takiej przestrzeni domu, nie wiem, nie wiem jak to nazwać. Chodzi o to, że jeszcze jego umysł nie jest na tyle wykształcony, żeby odbierać w sposób właściwy. Po prostu ta przestrzeń fizyczna jest dla niego jakąś abstrakcją, jest dla niego kompletnie niepoznana i on właściwie przez pewien czas, taki noworodek, to on bardziej można by było odwrócić, że on śni w tym życiu, dopiero później to się odwraca, kiedy już ten umysł zaczyna być uwarunkowany, już zaczyna postrzegać, już wie, że jest coś zimne, coś jest gorące, coś jest jasne, coś jest w takim kolorze, wie jak chodzić, wie, że to jest twarde i tak dalej, to wtedy już zaczyna być, dochodzi do takiego punktu przejścia i wtedy ta warstwa energetyczna, to poczucie skąd on jest, kim jest, zaczyna zanikać. Jakby umysł wciąga, dominuje i no, przejmuje właściwie kontrolę, czy próbuje przejąć kontrolę nad. Już jest świadomy tego bardziej umysł i tutaj następuje już takie przejście bardziej, utwardzenie go w rzeczywistości. Ale wcześniej właśnie jest cały czas takie poczucie, że taki noworodek wraca do miejsca, skąd przyszedł. Nawet tak się pokazuje. A czy byty często się włamują do przestrzeni właśnie noworodku? Zobacz. No, włamują się często, nie muszą się włamywać, bo po prostu tą przestrzeń kontrolują. Okej. I wtedy jeszcze jakieś instrukcje, czy jakieś wsparcie, czy jakieś tam grupy dusz, czy rodziny duchowe, tego typu rzeczy gdzieś jeszcze właśnie tam funkcjonują. I w to są też wplecione istoty, które są ingerentami, które właśnie za fasadą takiej pomocy próbują jeszcze kontrolować w taki sposób jeszcze, że ta mała dusza, duszyczka, w sensie, że to jest noworodek, bo dusza jest często już taka, no, może być nawet stara, tylko nieświadoma tego, że za tym wszystkim stoi właśnie ingerent. I tutaj bardzo często na naszym planie tych ingerentów jest dużo, można by było powiedzieć, że prawie wszyscy ich mają. A powiedz mi w takim razie, o czym śni człowiek, który już jest no, u końca swojego żywota w tej przestrzeni, w tej rzeczywistości? Czy ma jakiś specyficzny rodzaj śnienia? No, różnie to może być, bardzo różnie. W niektórych wypadkach, albo w niektórych okresach, czy albo podczas niektórych snów, niektórych nocy
Może się już pojawić coś takiego jak takie przygotowanie do, nie wiem, do powrotu, do wyjścia, do zakończenia tego życia. Jakby chciał stworzyć czasem i jest to może bardziej prawdziwe, a niekiedy jest to bardziej takie życzeniowe, że on już jakby mając świadomość, że jego dni są już policzone, może chcieć jakby no, przygotowywać się do tego i chcieć dać sobie bezpieczeństwo i wykreować jakieś obrazy, które pozwolą mu w sposób łatwiejszy to życie opuścić. Mhm. A czy ludzie zaburzeni psychicznie śnią inaczej? Widzą więcej, mniej? No właśnie, nie można jednoznacznie powiedzieć, że widzą mniej, czy widzą więcej. Różnie, Mhm. znowu bardzo indywidualnie to trzeba rozpatrywać, w zależności jakie to ograniczenie fizyczności jest, czego dotyczy, bo to, że w fizyczności na przykład ktoś jest na przykład umysłowo ograniczony, to nie znaczy, że w przestrzeni energetycznej jest dokładnie tak samo. Może tak być, Mhm. ale niekoniecznie musi. Niektórzy, których możemy posądzić o to, że na przykład czy ocenić, że są jacyś tacy nie bardzo, no to właśnie są bardziej czujący i widzą więcej. Mhm. Przez to czasem są jakby oceniani, no, że są nienormalni. Mhm. A to, że ich umysł jakby w pewien sposób jest ograniczony, powoduje, że oni bardziej czują tą przestrzeń pozazmysłową. Okej. A teraz chciałabym, żebyś zerknął na ludzi, a przede wszystkim też na nastolatków, którzy cały dzień są w swoich telefonach i całe dnie spędzają w mediach społecznościowych. Zobacz, czy ich śnienie jest inne do tych ludzi, którzy po prostu są w przyrodzie na przykład, albo nie patrzą ciągle w telefon. Tak, można by było powiedzieć, że ich sny są bardziej zaburzone, tak jak ich psychika. I wtedy naładowanie takimi informacjami, czy ukształtowanie ich psychiki, czy stworzenie jakby wizji świata, które im towarzyszą, no też wpływa na sen. On zdaje się, tutaj pojawia się, że jest płytszy Mhm. i jakby trudniej takiemu dziecku, nastolatkowi wyjść poza pewne ramy, choć może się wydawać, że tam się dużo dzieje, ale to bardziej jest na zasadzie ukształtowania tej psychiki. Na przykład jeśli ktoś dużo gra, no to wtedy jakby te jego światy mogą wynikać właśnie z doświadczeń, które on ma podczas gier, jak bardzo się angażuje na przykład w daną rozgrywkę, to wtedy jakby ten sen jest taki, nie wiem, czy można tak powiedzieć, bardziej sztuczny. Mhm. Mhm. Taka kolejna gra. Okej, a powiedz mi, czy podczas snu śnimy coś, co no, pokazuje, że odbywa się coś niefajnego, jest jakiś ból, czy my w fizyczności odczuwamy ten ból? Niekiedy tak. Mm. Niekiedy możemy obudzić się i odczuwać jeszcze przez nawet kilka dni Mhm. coś, co wywołało w nas tam jakiś taki, no, szok, nazwijmy to, Mhm. związany właśnie z jakimś wydarzeniem, które się tam odbyło. I wtedy, jeśli szczególnie jesteśmy świadomi tego snu, no to wtedy faktycznie ciało przyjmuje to doświadczenie, jakby i może zareagować też na przykład bólem. Mhm. Mhm. Dobrze, ta nasza indywidualna świadomość, kiedy śpimy, czy ona jest w nas, z nami, czy poza nami? Ja bym powiedział, że jest poza nami. Właśnie ona jest wtedy, chociaż no oczywiście, że nie cała, bo Mhm. część jesteśmy też świadomi, że śpimy, że Mhm. mamy ciało, że się obudzimy, że musimy coś zrobić i tak dalej, więc część świadomości oczywiście no wie Mhm. to, ale
cała reszta jakby może się zaangażować właśnie w tą część doświadczenia tego Dobrze, sennego. tego sennego. Dobrze, w takim razie popatrz, która część opuszcza ciało, jaka część może opuścić ciało i udać się do tej sennej przestrzeni. Nie bardzo jakby rozumiem to Mhm. pytanie. Dobrze. No po prostu świadomość to, no świadomość jako, nie wiem jak to podzielić, jak rozgraniczyć. Dobrze, to powiedz mi, czy może 100% świadomości pójść No do tej właśnie moim przestrzeni? zdaniem nie, bo zawsze ta świadomość jakby jest w pewnym sensie w ciele, tworząc taki łącznik. Mhm. Teoretycznie wydaje się, że można by było, ale to by się wiązało z tym, że to ciało by po prostu no, umarło. Spójrz na istotę, która śni teraz. Znajdź taką i ma paraliż senny. Ciało jest całkowicie sparaliżowane. I zobacz, gdzie znajduje się jego czy jej świadomość. Jest blisko, Mhm. jeśli, no akurat tak nam się pokazuje, choć to Mhm. można różnie, wydaje się, odczuwać. Jakby nie mogło wrócić. Jakby pewna ingerencja czy pewne czynniki, które towarzyszą tej świadomości, nie pozwalały jej wrócić. Przez to następują tam pewne procesy takie, czy emocjonalne, czy zaburzenie właśnie wibracji, które poprzez właśnie to, że jest ta świadomość połączona z ciałem, wpływa bezpośrednio na to ciało. Mhm. Ciało w pewnym sensie jest świadome tego, że coś się dzieje, ale nie jest w stanie panować, dlatego że ta, ta świadomość jakby jest no, poza ciałem. Mhm. Choć jest świadomość, Mhm. że to Mhm. ciało ma, ale nie może na nie wpływać, ponieważ te wszystkie procesy jakby są takie trochę zamrożone albo, no, albo zmienione. Mhm. Zmienione, bo wtedy i fale mózgowe zaczynają jakby mają jakieś wartości, które nie potrafią, nie pozwalają kontrolować ciała, Mhm. wybudzenia, a jednocześnie czują to, co się tam dzieje. Więc Mhm. wtedy powstaje właśnie taka niemoc i paraliż. A zobacz teraz za moment to ciało, ten paraliż odpuści i zobacz co się dzieje wtedy z tą świadomością, która jest poza. Ona wraca, Mhm. stopniowo wraca. Przy czym jest taka forma obciążenia tej świadomości tym wydarzeniem, które jeszcze jest wzmocnione poprzez reakcję ciała, zaburzone procesy, które nastąpiło w ciele. Mhm. Dobrze, Darku, poszukaj człowieka, który za chwilę pójdzie spać, zwykle ma ciekawe sny, lubi być w tej przestrzeni sennej i zapytaj się, czy możemy mu towarzyszyć w procesie zasypiania i śnienia. Mhm. Masz? Dobrze. Zgodził się na to, żebyśmy mu Tak. potowarzyszyli? Dobrze, to powiedz mi, na jakim poziomie jest jego wibracja, kiedy kładzie się do łóżka? Jaki poziom wibracyjny ma? Wtedy po prostu fale mózgowe są na takim można powiedzieć, optymalnym poziomie Mhm. i następuje pewnego rodzaju takie wyciszenie. Mhm. Wyciszenie i obniżenie częstotliwości fal mózgowych. I Mhm. stopniowo to się dzieje tak, że przy pewnych wartościach następuje, mm, nie wiem jak to powiedzieć, oddzielenie tej świadomości, tak jakby właśnie ciało zasypiało, a Mhm. świadomość zostawała ponad Tak, tym. tak, dobrze. A teraz powiedz mi, cały czas mu towarzyszysz i zobacz, jak zmienia się ta wibracja i jak się zachowuje świadomość, kiedy zasypia, kiedy już zasypia. Czy tam się coś zmienia? Zmienia się wtedy, jak następuje to odskoczenie tej świadomości, czy ono zostaje jakby Mhm. nad ciałem, śpiącym ciałem, no to wtedy fale mózgowe stopniowo jeszcze bardziej jakby obniżają swoją częstotliwość Mhm. i
wtedy następuje jakby taka możliwość inaczej. Wtedy ten sen właściwie staje się taki bardziej żywy, bardziej prawdziwy. Aha. Choć fale mózgowe jakby opadając powodują, że kompletnie jakby prawie że nie kontrolują tego snu, czy w nim prawie że nie uczestniczą. Ale sen jest wtedy dość wyraźny. Później po pewnym czasie zaczyna następować jakby trochę zwiększona aktywność fal mózgowych. Sen się troszeczkę jakby rozwadnia, ale jest jakby widziany przez umysł, może tak, nie wiem jak inaczej to powiedzieć. Takie są takie falowania. Takie są falowania, ale sen wtedy nie jest taki kontrastowy, taki żywy. I znowu następuje obniżenie fal mózgowych i znowu sen jakby jest taki bardziej, wydaje się też, że czas bardziej się tam wydłuża. Jakby, no, czy przestaje istnieć, albo ma inne wartości. Chciałabym, żebyś uchwycił taki ten moment, kiedy zaczyna śnić. Chciałabym, żebyś sprawdził, co się ze świadomością dzieje. Świadomość zaczyna łączyć się jakby z tą przestrzenią energetyczną, gdzie są różnego rodzaju, tak jakby połączyła się z innym środowiskiem. Środowiskiem, które jest niematerialne i dostrojone do właśnie fal, czy do częstotliwości tej świadomości. Chociaż to nie do końca tak jest, bo ta przestrzeń bardziej dostosowuje się do wibracji tej do częstotliwości tej świadomości, która w tym środowisku może się poruszać, tworzyć obrazy albo je odczytywać, czy budować z nich obrazy, czy budować historię, albo łączyć się z częstotliwościami, które mają pewne ustalone jakieś tam ramy czy przestrzeń, w której ta świadomość jakby zaczyna no, trochę się, można chyba powiedzieć, się budzić i postrzegać ją wtedy. Dokładnie. Dobrze, podziękuj mu i rozłącz się z tym człowiekiem. I teraz chciałabym, żebyś sprawdził, bo wiemy z różnych przekazów, że ludy pierwotne albo też różne grupy takich rdzennych grup jakby w pewnym sensie nie oddzielały życia codziennego ze śnieniem. Nie było takiej wyraźnej granicy między tym śnieniem a życiem tu, w tej przestrzeni, w tej rzeczywistości. Zostało w nich więcej niemowlęcia. Po prostu zanieczyszczenie czynnikami zewnętrznymi, bombardowanie informacjami, programowanie, przekonywanie, że czarne to czarne i tak dalej, sprawiło, że ten świat niematerialny był dla nich no, prawdziwy. Okej. A teraz troszeczkę tak filozoficznie, Darku. Powiedz mi, czy człowiek śni, że jest motylem, czy motyl śni, że jest człowiekiem? No, wydaje się, że kwestia znowu perspektywy. Motyl może śnić, że jest człowiekiem, a jeśli człowiek będzie śnił, że jest motylem, to jednocześnie ten motyl, którym się stał, będzie mógł śnić, że jest człowiekiem. Dobrze. Powiedz mi, czy we śnie istniejemy, czy nie istniejemy? My jako człowiek. Powiedziałbym, że istniejemy we śnie, ale niekoniecznie jako człowiek. Jako człowiek jesteśmy w łóżku, kiedy śpimy, natomiast świadomość tego, że również jesteśmy człowiekiem, nam towarzyszy. Więc w pewnym sensie jesteśmy tam dalej człowiekiem, w zależności też z jakimi przekonaniami będziemy śnić i co tam się będzie wydarzać, czego będzie dotyczył sen, ale możemy
tam w pewnym sensie przestać być człowiekiem, tylko być świadomością, która może przybrać różne inne formy. I w tym względzie już tym człowiekiem możemy nawet przestać na chwilę być. Mhm. Czy poprzez śnienie wchodzimy w interakcję ze światem astralnym? Tak, bywa, że bardzo często nawet jeśli te sny są też kontrolowane albo jesteśmy Mhm. poddani pewnym jakby ingerencjom, manipulacjom, no to sen potrafi rozgrywać się w przestrzeni astralnej. Mhm. A zobacz, czy właśnie podczas takiego snu, kiedy jest ta interakcja astralna, czy można z tego astrala wyjść po prostu? Po prostu to jest dobre słowo. Tak, można wyjść po prostu. Po prostu wyjść. Dobrze, powiedz mi, czy są takie istoty, które wychodzą? Tak, są. Aha, dobrze. No i to już padło, bo chciałam zapytać, czy są kontrolerzy snów? Są. Mhm, mhm, I to dzieje się właściwie na szeroką skalę. Wydaje się, że jak się patrzy na to, co jakby w przestrzeń informacyjną jest tłoczone, jak zaburza się częstotliwości, nanosi się różne jakby zapisy i ta gigantyczna ilość różnych niepotrzebnych nam częstotliwości powoduje olbrzymie zaburzenia snu, ludzkości, mógłbym chyba mhm, nawet powiedzieć. mhm, mhm. No dobrze, jeśli nasze życie jest iluzją, jeśli założymy, że nasza rzeczywistość jest no, pewnego rodzaju grą, symulacją, jesteśmy w swego rodzaju hologramie, to czym jest to śnienie? Tym samym można by było powiedzieć. No bo jeśli byśmy przyjęli, że śnienie jest prawdziwe, Mhm, no w pewnym sensie jest, choć dla tych części naszych fizycznych, którzy są jakby zanurzeni w tej fizyczności, to nie jest prawdziwe. mm, Tak samo jeśli przyjmiemy, że nasza rzeczywistość fizyczna jest tylko programem i iluzją, no to oczywiście przecież ona nie będzie prawdziwa, a jednak jest dla nas prawdziwa, e, bo różne uwarunkowania, przekonania pokazują nam, przecież udowadniają nam, że to jest prawdziwe. I znowu kwestia perspektywy. Ale co jeśli stworzylibyśmy komputer, do którego moglibyśmy przetransferować naszą świadomość i tam doświadczać, choćby w tej przysłowiowej grze. To mm, dla nas, zanurzonych w tej grze, w tym śnie pod tytułem Nasze życie na planecie Ziemia, to będzie prawdziwe, ale wejście świadomości do tego komputera przecież już nie. Ale świadomość, która będzie odbywała tą rozgrywkę, będzie przekonana, że to jest prawdziwe. Więc w tym sensie wszystko może być iluzją i wszystko może być prawdziwe. To kwestia tego, jak to odczuwamy, czy jesteśmy świadomi tego, że w tej grze jesteśmy, czy nie, będzie nam dawała właśnie taki rezultat. mhm. Tak, z mojej strony to wszystko. Chyba, że ty chciałbyś jeszcze coś powiedzieć, o co nie zapytałam, a zauważyłeś, mogło być ciekawe. Niezależnie od tego, co jest prawdziwe, wybierajmy to, co nam służy i to, czego chcemy. I kreujmy takie sny, w których będziemy się czuli spełnieni i żyjmy tak, żebyśmy czuli się szczęśliwi. Dziękuję ci bardzo za to spotkanie, za twój przekaz i wyłączam nagrywanie.